Dlaczego Czesi nagle pokochali Polaków? Według najnowszych badań aż 81% Czechów traktuje Polskę jako swojego sojusznika. To najwyższy wynik ze wszystkich krajów. Czesi cenią nas bardziej niż Niemców, Francuzów i prawie 4 razy bardziej niż Amerykanów. Ale to nie wszystko. Żaden z Czechów uczestniczących w badaniu nie uznał Polski za wroga. 0%. W coraz bardziej spolaryzowanym świecie, w którym niechęć do sąsiadów jest czymś powszechnym, to wprost ewenement. Dzisiaj opowiem Ci, dlaczego Czesi nagle pokochali Polaków, ale także o tym, dlaczego wcześniej nie pałali do nas sympatią. Omówimy, jakie możliwości nam to daje, a na końcu damy się ponieść wodzy fantazji i sprawdzimy, co by się stało, gdyby Polska i Czechy stały się jednym krajem. Zapraszam. Ja nazywam się Sarmata i tworzę materiały o Polsce i Polakach. Jeżeli ten Ci się spodoba, będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Przez ostatnie dekady Czesi zawsze byli na szczycie polskich rankingów sympatii do obcokrajowców. Czeskie piwo, krecik, no i ten śmieszny język, który brzmi jakby ktoś mówił po polsku, ale jakimiś dziwnymi zdrobnieniami. Stopa, Chodidlo, dziobak, takopysk. To wszystko sprawiło, że po prostu lubiliśmy wszystko co czeskie. Ale co ciekawe, nie było tutaj wzajemności. Aleksander Kaczorowski, najwybitniejszy polski bohemista, tłumacz i znawca Czech, stwierdził kiedyś: dawniej Czesi traktowali nas tak, jak my Rumunów, a następnie tak, jak my Ukraińców. To dość gorzkie słowa, ale niestety były one prawdziwe. Dla przeciętnego Czecha przez całe lata 90. i 2000 Polska była krajem gdzieś na wschodzie. Biednym, głośnym i zbyt religijnym. Do tego mieliśmy nie najlepszą reputację związaną ze szturmem polskich handlarzy na czeskie bazary, gdzie sprzedawaliśmy im tani towar wątpliwej jakości. Wśród Czechów powstał stereotyp Polaka cwaniaka, który chcecie oszukać na każdym możliwym kroku. Ten obraz wdarł się na tyle mocno w podświadomość Czechów, że jeszcze w 2014 roku niemiecka sieć T-Mobile wyemitowała w czeskiej telewizji świąteczną reklamę z naszym rodakiem w roli głównej. Wąsaty Polak wyłaniający się z choinki przy granicy sprzedaje bohaterowi rozpadający się w rękach telefon. Zresztą, zobacz sam. Telefon komórkowy, amerykański. Ja nie mam... Bo nie ma pieniądza. Nie wadzi. Wymieniamy. Wymieniany. Tak super. Ale... O sprawie zrobiło się na tyle głośno, że polska ambasada złożyła oficjalny protest dyplomatyczny. Czeska Rada Reklamy uznała spot za nieetyczny, a T-Mobile wycofał reklamę. Oczywiście, jak na ironię, po wycofaniu reklamy ta stała się viralem i obejrzało ją znacznie więcej ludzi niż przy normalnej emisji. Kto by się spodziewał? No dobra, jak to więc możliwe, że w 12 lat przeszliśmy z wyśmiewania nas w reklamach do najbardziej lubianego ze wszystkich krajów? Zaraz Ci wytłumaczę. Ale żeby zrozumieć, jak to się stało, najpierw musimy spróbować zrozumieć czeską mentalność, która znacznie różni się od tej naszej. Zacznijmy od tego, co wiedzą wszyscy. Piwo. Czesi je kochają. Czesi są mistrzami świata w piciu piwa nieprzerwanie od 1993 roku. 32 lata z rzędu, 148 litrów na osobę rocznie. W wielu czeskich barach piwo jest tańsze od wody butelkowanej i nikt nie uważa tam tego za problem. Ale piwo to wierzchołek czeskiej góry lodowej. Pod powierzchnią znajduje się natomiast czeski charakter. Czechy to kraj, który dał światu kawkę, hasieka, kundery i formana. Kraj, w którym młodzież walczyła z komunizmem przez rock'n'roll i teatr absurdu. Kraj, który przeprowadził aksamitną rewolucję bez jednej kropli krwi. Kluczem do zrozumienia czeskiej mentalności jest fikcyjna postać Szwejka. Żołnierza, który nie buntował się wprost, a zamiast tego wolał udawać głupiego tak perfekcyjnie, że cały aparat państwowy się o niego potykał. Czechy przeżyły Habsburgów, nazistów i komunistów dokładnie w ten sposób. Z ironicznym uśmiechem, bez romantycznego cierpienia i bez heroicznych gestów na barykadach. To jest chyba największa różnica pomiędzy Czechami a Polakami. My reagujemy na tragedię romantyzmem i bohaterstwem. Czesi reagują szwejkiem. Ta różnica przez dekady stworzyła dystans. Czesi patrzyli na naszą powagę i podniosłość jak na coś z innego świata. Ale Czesi mają też coś, co my od zawsze uwielbialiśmy. Ich kulturę. Krecik został stworzony w 1957 roku przez Zdeńka Millera w jednym celu. Żeby każde dziecko na świecie rozumiało bajkę bez tłumaczenia. Krecik nie mówi, on tylko wydaje dźwięki i gestykuluje, a problemy rozwiązuje małą łopatką. Ten czarny skurczybyk wychował pokolenia Polaków.
w szczególności na Śląsku, gdzie z nadajnika w Ostrawie można było odbierać czechosłowacką telewizję. Śląskie dzieci oglądały polską wieczorynkę, a potem czeski wieczerniczek. 2 bajki zamiast jednej. Może dlatego Śląsk zawsze rozumiał Czechów lepiej niż reszta Polski. Zresztą Krecik to nie jedyna czeska bajka, która zakorzeniła się w polskich sercach. Są jeszcze sąsiedzi. Pat i Mat, czyli 2 nierozłącznych majstrów, którzy w każdym odcinku biorą się za jakąś naprawę i za każdym razem doprowadzają do katastrofy. Polacy ich pokochali. Chyba każdy z nas oglądając tę bajkę miał przed oczami swoje przygody z budowlanką albo przynajmniej przygody kogoś z rodziny. Pat i Mat to postacie napisane tak, jakby reżyser inspirował się 2 polskich szwagrów, którzy w weekend, gdy mają wolne od pracy, postanowili wspólnie wyremontować kuchnię, bo żona jednego z nich suszyła mu o to głowę od kilku miesięcy. Aż naszła mnie ochota na obejrzenie jakiegoś odcinka. Podsumowując, z jednej strony Czesi mieli nas za cwaniaków i przekrętów, a z drugiej my darzyliśmy ich sympatią, piliśmy ich piwo i oglądaliśmy Krecika i sąsiadów. My w obliczu tragedii chwytamy za szable i piszemy wiersze. Oni w obliczu tragedii wzruszają ramionami, zamawiają kolejne piwo i udają głupich tak przekonująco, że system sam się o nich potyka. My od zawsze ich lubiliśmy i tylko czekaliśmy, aż oni też nas polubią. I w końcu tak zaczęło się dziać. Rok 2012. Euro. Polska i Ukraina organizują Mistrzostwa Europy. Dla Czechów był to pierwszy prawdziwy szok. Polska wybudowała tysiące kilometrów autostrad, nowe stadiony, nowe lotniska, nowe centra miast. W ciągu jednej dekady kraj zmienił się fizycznie w sposób widoczny gołym okiem z okna samochodu. Czeski analityk Vít Dostál przyznaje, zmiana Polski jest widoczna na pierwszy rzut oka i jest czymś niesamowitym. Ten kraj jest magnesem i nie jest szary i smutny, jak długo było w naszej wyobraźni. Jednak, jak Ci wcześniej wspomniałem, 2 lata po euro w czeskiej telewizji wyemitowano reklamę o Polaku czającym się w choince. Więc stereotyp, pomimo że stopniał, ciągle istniał. Wszystko zaczęło zmieniać się dużo szybciej w latach 20. W 2022 roku wydarzyło się coś, czego żaden ekonomista nie przewidział. Polskie średnie wynagrodzenie prześcignęło czeskie. Kraj, który przez całe lata 90. był wyraźnie biedniejszy, który przez dekadę gonił swoich sąsiadów, nagle ich przegonił. To zdanie jeszcze 5 lat temu brzmiałoby jak fantazja. Czechy przez lata były naszym bogatszym kuzynem. I to bycie bogatszym od Polaków też było częścią czeskiej tożsamości. Czeski dziennik Hospodarskie Nowiny napisał o tym wprost. To zjawisko przestało być kwestią ekspertów. Mówi się o tym w kawiarniach i pubach w czeskich miastach przy północnej granicy. No i jest jeszcze jeden element tej zmiany niemal poetycki w swojej ironii. Skoda. Najbardziej czeski samochód na świecie. Symbol Czech i ich myśli inżynieryjnej. W Polsce stało się drugim najchętniej kupowanym samochodem. Co 10. samochód na polskiej drodze to Szkoda. Polacy kupowali czeski samochód i jednocześnie zaczęli zarabiać więcej niż Czesi, którzy go produkowali. To moment, w którym Czesi zaczęli patrzeć na Polskę inaczej. Nie jak na biedniejszego sąsiada, tylko jak na kraj, który coś zrobił, który się zmienił i który zasługuje na szacunek. Luty 2022 roku. Wybuchła wojna Rosji z Ukrainą. Europa Środkowa rozpada się na 2 obozy. Słynna Grupa Wyszehradzka, czyli Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, przestaje istnieć jako jedność. Węgry, a potem Słowacja idą w jedną stronę, natomiast Polska i Czechy w drugą. Potem przychodzi pewien pomarańczowy starszy pan, który dla relacji Czech i Polski zrobił chyba więcej niż ktokolwiek inny. Styczeń 2025 roku. Powrót Trumpa do Białego Domu. Zmiana podejścia Stanów Zjednoczonych wobec NATO wstrząsa Europą. Dla Czech, kraju, który przez dekady wierzył w amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, był to prawdziwy szok. W badaniach zaledwie 23% Czechów uznało USA za sojusznika. Przypomnijmy, Polska dała 81%. W takiej sytuacji Polska, przewidywalna, pewna, proatlantycka, staje się czymś, czego Czechy bardzo potrzebowały. Stabilnym punktem odniesienia w coraz bardziej niepewnym świecie. Zarówno oni, jak i my zrozumieliśmy, że lokalne sojusze w przyszłości mogą znaczyć znacznie więcej niż puste deklaracje potęg zza Atlantyku czy zachodu Europy. Poza politycznym przełomem następuje jeszcze jeden, dużo bardziej codzienny.
Czesi odkrywają polskie morze. Memy o Czechach i ich dostępie do morza są u nas niemal kultowe. My może nie daliśmy im bezpośredniego dostępu, bez przesady, halo, aczkolwiek nad naszym morzem Czesi poczuli się jak u siebie w domu. Jeszcze kilka lat temu dla Czechów morze kojarzyło się z Chorwacją. Jednak w 2024 roku 400 000 czeskich turystów decyduje się na spędzenie urlopu w Polsce. Rok później według prognoz mogło być ich już nawet 2 razy tyle. Dlaczego tak się stało? Powód jest banalnie prosty. Nowa autostrada S3 z granicy czeskiej przez całą zachodnią Polskę aż do Bałtyku. Wyruszasz z Pragi o 8 rano, a o 13 jesteś już nad polskim morzem. W grudniu 2024 ruszył jeszcze Baltic Express, czyli pociąg z Pragi przez Wrocław do Gdyni. 4 połączenia dziennie. W pierwszych 3 miesiącach 215 000 pasażerów. I jest jeszcze jeden przełom, choć może to za mocne słowo, ale jest jeszcze jeden polski mem, w którym Czesi się pokochali. Wrzesień 2022. Jeden z polskich internautów wrzuca mema, w którym sugeruje, że jeżeli Rosja może tak po prostu zajmować obce terytoria, to może czas, żeby Czesi zajęli Kaliningrad i w końcu uzyskali wymarzony dostęp do morza. Proponuje też nową nazwę obwodu – Kralowec. Hashtag z tą nazwą szybko zyskuje popularność na X-ie. Głównie w Czechach, gdzie nawet tamtejsi politycy z humorem podłapali polski pomysł. Czeskie Ministerstwo Obrony prześmiewczo sugeruje już nawet zakup okrętów, a czeskie drachy ogłaszają nowe połączenie do Kralowca. Na X-ie powstaje nawet konto Kralowca, które zbiera ponad 70 000 obserwujących. Ten mem idealnie pokazuje, że sympatia Czechów uległa zmianie. Nikt nie śmieje się razem z kimś, kogo nie lubi. Chciałbym opowiedzieć Ci jeszcze o ogromnych możliwościach i szansach, które nam Polakom daje sympatia Czechów, ale przed tym dajmy się ponieść wyobraźni. Wyobraź sobie, że sympatia Czechów do Polaków rośnie do tego stopnia, że uznają, że powinniśmy utworzyć jeden kraj. Oczywiście to scenariusz science fiction, ale dajmy się ponieść wodzy fantazji. 51 milionów mieszkańców, 6. miejsce w Unii Europejskiej, terytorium wielkości Niemiec, PKB wynoszące 100 miliardów dolarów. Wyprzedzamy w rankingu Holandię i Arabię Saudyjską, stając się 18. gospodarką świata. Warszawa jako stolica polityczna, Praga jako stolica kulturalna. Wrocław geometrycznie pośrodku, 300 km od Pragi jako centrum połączonego Śląska. I coś, o czym Czesi marzą od stuleci – dostęp do morza. W połączonym państwie Czesi mieliby własne morze po raz pierwszy od zamknięcia Adriatyku po I wojnie światowej. Mem o Kralowcu przestałby być żartem. Polsko-Czechy stają się europejską fabryką, 4. producentem samochodów w Unii. Czechy mają Skodę, lotniczy przemysł zbrojeniowy i Brno jako europejski hub technologiczny. Połączony klaster motoryzacyjny. Język? Tutaj pojawiają się schody. Łączymy go w jeden, czy zostawiamy 2 urzędowe jak w Belgii? To chyba najlepsze rozwiązanie. W szkołach obowiązkowe nauczanie obu języków. Każde dziecko po 8 latach rozumie i polski, i czeski. W ciągu 2 pokoleń powstaje polsko-czeskie kontinuum językowe. Nie jeden nowy język, ale możliwość do swobodnego dogadania się mieszkańca Białegostoku i Brna. Coś jak w Skandynawii, gdzie Szwedzi, Norwedzy i Duńczycy rozumieją się bez tłumacza. My jesteśmy Słowianami, mamy jeszcze łatwiej. Flaga? Białe i czerwone poziome pasy z niebieskim czeskim trójkątem przy drzewcu. No dobra, już kończę, nie wyzywaj skromnego sarmaty za dozę fantazji. Polska jest Polską z całym naszym romantyzmem, a Czechy są Czechami z ich szwejkiem. Niech tak zostanie. Nie musimy łączyć się w jedno, żeby współpracować. A ta współpraca daje obu krajom ogromne możliwości. I o nich Ci teraz opowiem. Wróćmy do punktu wyjścia. 81% Czechów traktuje nas jako sojuszników. Żaden z badanych jako wroga. To nie jest koniec historii, to jest jej początek. Po pierwsze, infrastruktura. Baltic Express to dopiero początek. Kolejnym krokiem mogłyby być szybkie połączenia kolejowe Praga, Wrocław, Warszawa. Dziś jedzie się 6 godzin. Przy dokonaniu odpowiednich inwestycji można ten czas skrócić o połowę. 3 godziny między obiema stolicami zmieniają sposób, w jaki oba kraje myślą o sobie nawzajem. Praga przestaje być zagranicą, staje się miejscem na weekendowy wypoczynek. Po drugie, gospodarka. Polskie marki od lat działają w Czechach.
Reserved, Sinsay, Krop. Większość Czechów nie wie, że to polskie firmy. Cicha ekspansja, która buduje mosty niewidoczne w nagłówkach gazet. Po trzecie, bezpieczeństwo. Polska wydaje 4% PKB na obronność, jeden z najwyższych wyników w NATO. Czechy 2%. Dwie armie, które coraz częściej ćwiczą razem, które rozumieją, że wschodnia flanka Europy to wspólna odpowiedzialność. I po czwarte coś niemierzalnego, ale być może najważniejszego. Wzajemne zrozumienie, które rośnie oddolnie. Czeski turysta, który spędził tydzień nad Bałtykiem i był zaskoczony, jak bardzo mu się podobało. Polski student, który pojechał do Brna i odkrył, że to jedno z najfajniejszych miast w Europie, o którym nikt w Polsce nie mówi. Czeskie dzieci, które grają w Wiedźmina i rozpoznają słowiańskie duchy ze swoich własnych legend. Polskie dzieci, które nadal oglądają Krecika czy Sąsiadów. No albo czeskie panie z castingów na czarnych kanapach lub w taksówkach z dziwnym napisem. Nie no, mam nadzieję, że tego nie oglądają, ale wszyscy dobrze wiemy jak jest. Dla przypomnienia, czeski analityk Vít Dostál powiedział o Polsce: jeszcze niedawno była dla nas krajem szarym i smutnym, dziś przyciąga nas jak magnes. Tak właśnie buduje się przyjaźń. Nie przez wielkie deklaracje, a przez pociąg nad morze, wspólny żart o Kaliningradzie i 81% w badaniu, których nikt się nie spodziewał. Relacje między narodami nie zmieniają się przez podpisane traktaty. Zmieniają się przez milion małych momentów, które naraz zaczynają iść w tym samym kierunku. A w przypadku Polski i Czech ten kierunek wygląda naprawdę obiecująco i zadbajmy o to, żeby tak pozostało. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Czechy, a przypnę ci serduszko. Możesz też zostawić suba skromnemu Sarmacie, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. Dzięki.